Taki wariat jestem, powiedz, taki wariat jestem tu, o taki wariat. Witajcie kochani, witam was serdecznie. Tak, Majusia to jest zawsze tutaj koleżanka przytulanka, o nie? Powiedz, koleżanka przytulanka. Moi drodzy, idziemy na sklepy używane, zaraz się ubiorę i zaraz pójdę z wami, zobaczymy co znajdziemy fajnego. Może coś takiego, co przytulimy, kto wie. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Tak? Idziemy czy nie idziemy? Idziesz też ze mną? Idziesz ze mną? Może by i poszła, kto wie, tylko jej nie wpuszczą do sklepu. O! Zobaczcie, jaki ładny obrazek, to jest chyba nawet szarotka, zobaczcie. Taka ususzona, wszystko jest ususzone. No, nie tani, bo 12 euro kosztuje, ale fajny. Trzeba przyznać, tu są moje ulubione rzeczy z Thomas Rosenthal, ale nie są najtańsze znowu. 10 euro takie miseczki, tu są też takie mniejsze, większe. To kosztuje 4, 6 i 8, także też nie mało. Ale jak coś mi się trafi kiedyś tańszego, to sobie kupię, nie pali mi się. O, tu jeszcze taki talerzyk jest, ale jest taki wytarty tutaj strasznie, nie wiem czemu. Może było więcej tych, wiecie? Może było więcej. I już się wysprzedały, całkiem możliwe. Zobaczcie, co my tu mamy. 8,50 ta baza kosztuje. I co to jest? Zaraz zobaczymy jakoś. O, tu jeszcze w środku jest sosierka. Sosierka to jest Huchenreuta. A waza to też jest Huchenreuta, więc to jest ten sam model, ładny. Bardzo taki do wszystkiego by pasował. 8,50 troszkę kosztuje, ale bardzo ładny jest. Tu mamy jeszcze taką łezkę za 6,50 i myślę, że to też jest Huchenreuta. Victoria się nazywa ten model. Bauscher, takie miski. Fajne to. Wzięłam sobie koszyk, ale nie wiadomo, czy coś kupię. Cóż to jest? O, nic nie widzę. Taki fajny. Taka sarenka, no w zasadzie sarenka, taki mały jelonek. Hertel Jakob. Real, Bawaria. Ładna misa. Za 2,50. I tu obok jeszcze mamy, to jest pewnie ten Huchenreuta, co wcześniej miałam, tak? 4,50 sztuka. Bardzo wartościowe. Gruba porcelana. No nie wierzę, to są te moje talerze. Tylko czemu tyle kosztują? To są te, co miałam w Polsce. Co kupowałam. Oj, 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 oj. No muszę je wziąć. Zeltman Weiden. 2, 4, 6, 8 sztuk. Razy 2, 16 euro. 2, 4, 6, 8. 16 i 8, 24 euro. Pomyślę, czy brać. Przypomnę, że kupiłam sobie do Polski taki zestaw. Tych 11, a tych były tylko 2. Tak wygląda, jakby to była reszta. Szok. Tu mamy trochę nowych rzeczy, jak na przykład ten zestaw. Po euro są talerzyki. Jest to Zeltman Weiden. Nie ma nazwy modelu. 2 euro, mlecznik, cukiernica. To chyba są 2 zestawy, ale tylko jeden dzbanek. Ale bardzo ładne talerzyki, zobaczcie. Śliczne. Po euro sztuka. Bardzo, bardzo ładne. Tu mamy taką kamionkę trochę chyba. Coś jak porcelit kojarzy mi się. 50 centów taki talerz. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z taką piwnicą dla faceta, który tam ma, wiecie, barek
I takie, że tam rzeczy swoje. To tak mi się to kojarzy z tym. Nie wiem czemu, ale tak. I tu mamy coś pięknego. Czy to jest sygnowane? Tylko 2 talerze duże. To nie jest sygnowane, ale to na pewno jest stare. Nigdzie nie jest sygnowane. Ładne. Śliczne wręcz do witrynki. 4 talerzyki. 4 te i dzbanek. Więcej nie ma. Znaczy w sensie, jakby się chciał mieć komplet. I co tu jeszcze mamy? To też są ładne talerzyki. To jest Made in China, czyli chińskie. I na dole jeszcze mamy Anglię. Talerze są po 3 euro. Taki fajans, model fasan, zielony, rzadko widuję. Nawet bardzo rzadko widuję. Ciężko tutaj dojść, bo tak zastawione kanapą, że nie idzie wleść. Moi drodzy, co tutaj mamy? Jestem w innym sklepie. O, tutaj coś jest ładnego, ale to była. Oj, 4 euro. Piękne. To była bomboniera. To są magnolie, nie? Cudowne. No. Szkoda, że nie ma przykrywki. Bardzo ładny. Obok też bardzo ładny jest dzban. Dzban taki. Westgermany. I kosztuje 6 euro. 6 euro. Co tu jeszcze jest? O, tu mamy piękny Thomas. 2 euro. 2 euro zestaw. Dobra cena. Dobra cena. Talerzyki duże też są. Może je sobie wezmę. Zobaczę, tu też jest fajny wazon. Zobaczcie. Jakie grube szkło, patrzcie. Piękne. Taki kanciaty. Ale fajny. Naprawdę fajny. Przez tą kanapę to mi tu ciężko coś nagrywać. Dawno tu nie byłam, powiem szczerze. Znaczy dawno. Dzisiaj rano byłam na chwilę. Ale tak wcześniej, przed pracą, tak wlazłam i wyszłam. Ale mówię, dużo towaru jest, to muszę wrócić i wam nagrać. Ładny ten wazonik. Natomiast ogólnie nie nagrywałam tutaj dawno już. Tu mamy fajną, starą kankę. 6,50. To nie jest najtaniej w tym sklepie. On nawet ma sygnaturę aluminium Asive. Bodajże Asive chyba. Rhein Asive. 6,50. Tutaj mamy jeszcze takie stare pojemniki. Zobaczcie. Sygnatura numeryczna 3 euro. Sztuczne różyczki. Tu mam piękny kryształ i bardzo ciężki. Bardzo ciężki. O, tu jest też fajny. Chyba anioł. Tutaj jest narysowany taki wazonik. Chyba to jest anioł, wydaje mi się. Ich ręce ma chyba złożone. Bezcenne. Zobaczcie, jakie fajne te truskaweczki.
taca ładna. I to jest ładne. Cóż to jest za misa taka gruba? Ojej. 14 euro. O, kawał misy. Taka na taras by się nadała. 50 centów taka osłonka na kwiatek. I tu są, widzicie, jeszcze te do lampy. Klosze. Jak to się stłucze. A zobaczcie, co tu się dzieje. Motyw słomkowy szaleje. Chociaż nie wszędzie, bo tutaj mamy Delft. Taką solniczkę i pieprzniczkę. 3 euro sztuka. Ale tu mamy wszędzie. Motyw słomkowy. Tutaj jeszcze mamy coś, co może być polskie. Taki piękny zestaw do chyba kompotu, nie? Co to jest za huta? Ojej, co to jest za huta? A nie pisze jaka huta, tylko pisze, że to jest prawdziwy kryształ. Ale to też widać. 15 euro to kosztuje, nieźle mówię. 15 euro kosztuje lampa z tyłu. To kosztuje 29, ale ładne. I są w środku te kompotierki. To też jest ładne, ale to jest nowy produkt. Nowy produkt z jakiegoś sklepu. Talerze Winterling 5 euro sztuka. Dużo. To też jest to samo. Tutaj mamy jeszcze takie dwie maselniczki. I każda kosztuje o 14. Mówię, ten sklep bardzo podrożał. Bardzo. Nie wiem, czy to mu wyjdzie na dobre. Tu mamy takie trie różne po 8 euro. To był Winterling. Tu mamy taką. I to jest Bawaria. To jest chyba Oskar Schlegel, z tego co kojarzę. Tu mamy też to samo, takie kobaltowe. I tu mamy piękną taką paterę. Ja mam podobną już, tylko nie mam w sensie w formie kabaretu. To jest taki kabaret 4-częściowy. 4 euro, ale bardzo fajna, naprawdę. Bardzo fajna. Dobra cena, 4 euro idzie wytrzymać. Myślę, że to dobra cena. Tu mamy jakiś taki nowoczesny zestaw talerzy. A to jest chyba do wyciskania soku, nie? Pomarańczy na przykład. 35 euro. Jakiś taki sokownik, czy jak to nazwać. 3 euro taki świecznik. Bardzo ładny. Cena myślę też fajna. I tu mamy taką małą karawkę i ona kosztuje 6 euro. I jest całkiem fajna. Fajna też cena, bo tu wyżej jest inna. To jest zapewne Nachtmann. Ona ma takie specyficzne jak dla Nachtmana, widzicie? To jest Nachtmann. Ona ma takie wachlarze na dole. Tutaj sygnaturki nie widzę, ale jest to Nachtmann na pewno. Zresztą Nachtmann, jak się weźmie do ręki, one są takie grube. 15 euro. Myślę, że jest wart. Tu już mamy z tyłu Rosenthala, zobaczcie. Ale kosztuje 39 euro. O, taki ładny. Nawet ma napisane tutaj z boku. Bardzo ładny ten wazon, tylko troszkę kosztuje. Co tu jeszcze mamy na tej półce? To jest chyba Anglia na pewno. Royal. Kurczę, to takie jakieś wypłowiałe. Ale pisze England. To może będzie lepiej widać. Detergent Prof Balmora. Nie wiem, co to za sygnatura. Pierwszy raz widzę chyba. I tu jeszcze mamy z tyłu taki wazonik. Też raczej kryształowy, ciężki. I taki z bąbelkami.
Ale to chyba coś nowoczesnego już. 8 euro. Cieniutkie szkło. Leciutki. I tu jeszcze mamy Huchenroy, to też bardzo znany model z takimi płatkami jakby. Kosztuje 7 euro. A to Rosenthal za 9. A zobaczcie, jaka piękna witrażówka. Bardzo ładna. Ostatnio podobają mi się witrażówki jak najbardziej. Tu mamy jeszcze taki ładny mebel. Taki kredens, ale ja szukam czegoś szerszego. Tu są tylko dwie. No jakby na wsadzanie czegokolwiek. Kluczyka nie ma. Czemu ktoś kluczyk zabrał? Tu wcześniej kluczyk był. W każdym razie tu jest sekretarzyk. To się otwiera. I tam są półeczki, bo ja to już otwierałam wcześniej. Jak tu rano dzisiaj byłam. No szkoda. Wtedy jeszcze ceny nie było. 120 euro kosztuje. Myślę, że jest warta tej ceny, ale dla nas jest za wysoka, absolutnie. O, dzień dobry. Kogo ja tu spotykam? Żonę. Także tu też jest pęknięte, tak w pół. Widzicie? Dość mocno. Tutaj mamy taką szafę z szufladką na dole. 125 euro kosztuje. No i to są takie półki. Ja wolę stanowczo coś starszego. I coś takiego troszkę polakierowanego. Buty, torebki. No to już chyba nie powinno być sprzedawane. O Jezus, jakie straszne. Straszne. Nie zachęca do kupna. Tutaj mamy tonę karawek, zobaczcie. Różnych. Zobaczmy sobie na przykład tą. Ta kosztuje 10 euro. Nie ma nalepki. Ale jest tu jedno, co ma nalepkę. Zobaczmy, co tutaj jest na tej nalepce. SC. Ręcznie robiona, pisze. Albo raczej jest napisane. A tutaj Noblesse. Noblesse. Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Właśnie przed chwilą nagrywałam 5 albo 10 minut i nic mi się nie nagrało. Także tak to bywa, nie? Tak to bywa niestety. Powiedz widzom dzień dobry. Powiedz widzom dzień dobry. Dzień dobry moi drodzy. Witam Was na zestawieniu. Maja mi tu będzie dzisiaj towarzyszyć, ale nie tylko Maja. Wojtek też nam tutaj przyjdzie. Przyniesie coś na koniec. Coś przyniesie dużego, żeby Wam pokazać. Byłam na sklepach, oglądałam różne rzeczy. Były fajniejsze, mniej fajne, różne rzeczy fajne. Pooglądałam. Fajne też mi się trafiły. No co chcesz? Fajne też mi się trafiły. A mianowicie trafiły mi się, no co? Buziaczek. Kochany. Trafiły mi się, moi drodzy, talerze, które kupiłam zeszłym razem do Polski. Chciałam kupić takie ładniejsze talerze, żeby mieć tam parę sztuk ze względu na Wielkanoc. Tak, połóż się z tyłu i sobie leż. Żeby, ze względu na Wielkanoc, żeby były troszeczkę ładniejsze albo żeby nie były po prostu bardzo zniszczone. No i trafiły mi się zeszłym razem i ja je pokazywałam na tym drugim kanale o domku. Miałam wtedy tych talerzy płytkich 7 i bodajże 3 tylko głębokie, więc w sumie mało, ale sobie myślałam, że kiedyś sobie może gdzieś to kupię, może się trafi. W sumie ciężko jest trafić, żeby sobie dokupić dokładnie te, które się chce. Prędzej jest znaleźć w internecie coś takiego i wtedy po prostu zamówić, żeby przyszło. Natomiast żeby je znaleźć znowu na sklepach, to naprawdę, powiem szczerze, jest dość ciężko, a tu się akurat trafiło. Myślę, że różnica jest jakieś 3 tygodni między tamtymi, co kupiłam wcześniej, a teraźniejszymi. Tamte były tańsze, bo tamte kosztowały euro za sztukę. Te były droższe. Tak wyglądają, zobaczcie. One są takie
nierówne u góry, takie lekko falowane. Jest to Zeltman Weiden. Nie wiem, czy wiecie, ale Zeltman Weiden dalej jeszcze produkuje, więc całkiem możliwe, że ten model jest jeszcze w produkcji. To jest wygląda na dość nowy produkt. Te były po 2 euro, więc nie najtaniej, ale pomyślałam sobie, bo tamtych mam bodajże 7 płytkich i chyba 3 głębokie albo 2, a tych kupiłam dzisiaj płytkich chyba 4, a głębokich chyba 7, więc wydaje mi się, teraz sobie nie policzę tych, co mam w Polsce, ale wydaje mi się, że będę miała na 11 osób. Te 2 talerze na 12 osób, myślę, że już sobie poszukam w internecie, chyba że mi się jeszcze trafią po drodze. Tutaj na sklepach całkiem możliwe, już teraz mogę spokojnie uwierzyć, że takie rzeczy się trafiają, bo powiem szczerze, że dokupić coś na sklepach używanych jest dość ciężko, jak się już coś ma i chce się jeszcze dokupić jakąś rzecz, także to się ciężko zdarza, ale najwyraźniej się zdarza, bo mi się zdarzyło, więc podejrzewam, że być może ktoś oddał to do sklepu, żeby oni to sprzedali, bo to są takie sklepy, w których się prywatne osoby oddają jakieś rzeczy i potem oni je sprzedają. I tak być może było, że oni oddali jakąś część tego serwisu. Zobaczmy sobie jeszcze go z bliska. Ja Wam jeszcze pokażę na końcu filmu, jak dokładnie one z bliska wyglądają. Także może na dwa razy ta osoba oddawała te talerze, bo było jej za ciężko i wtedy to na 2 razy trafiło do sklepu. Całkiem możliwe. Słuchajcie, mam tu jeszcze 2 piękne lampy witrażowe. 2 sztuki identyczne. Wzięłam je dlatego, że sami wiecie, że do domku będziemy potrzebowali różne rzeczy. Nie wiem, czy one do domku trafią. Muszę się zastanowić, czy je na pewno w domku chcę, ale 2 lampy kupić identyczne witrażowe jest dość ciężko, tak samo jak dokupić właśnie talerze, jak już się jakieś ma i kupić z tego samego modelu. Tak samo jest właśnie z lampami, jest bardzo ciężko kupić 2 identyczne. One mogłyby stać na stoliku nocnym na przykład, albo w dużym pokoju, jak się na przykład ma kanapę i koło kanapy są 2 stoliczki, to też mogłyby stać, chociaż myślę, że bardziej pasowałyby do stolika nocnego, bo są stosunkowo niewysokie. Także tak, takie właśnie cenę mieliście bodajże w filmie podaną. I jeszcze Wam pokażę, bo kupiliśmy jeszcze bardzo dużą jedną rzecz, bardzo dużą i Wojtek ją przyniesie i ta rzecz na pewno będzie do domku, bo ona jest duża i takiej szukałam. Dziubek, chodź na chwilę i przynieś tą rzecz. Wojtek nam przyniesie tutaj tą rzecz, bo ona jest duża i ciężka. Duża, ciężka i długa. Dobry wieczór, szanowni Państwo. Tak, to jest taka właśnie garderoba, której szukałam. Szukałam garderoby dłuższej, bo przeważnie trafia się na takie, tak mniej więcej dotąd, 60-70 cm. Trafia się na garderoby też na przykład dużo droższe niż ja dzisiaj kupiłam. Przeważnie są po 30, 40 euro, 50 zwyż, wiecie, to jest prawdopodobnie dębowe, nie? No, jest to też, tutaj te haczyki są kute, więc nie jest to nowe. Są kute, nie? Jak myślisz? No, także fajny nam się trafił. Mamy już plan dokładnie, gdzie on będzie wisiał, dlatego szukaliśmy dokładnie. On ma, słuchajcie, 1,30 m, aż do tego momentu tutaj, bo on tu ma jeszcze z boku takie wystające deski. 1,30 m na długość, to jest naprawdę bardzo dużo. I mamy taki plan, że w domku, tam gdzie jest wejście do naszej przyszłej sypialni, tam będzie zamurowane, nie będzie drzwi. I właśnie w tym miejscu będzie taka garderoba, to będzie wisieć na ścianie, a na dole, przy podłodze czy na podłodze będzie duża skrzynia taka, na której będzie można sobie usiąść. Taka jakaś stara, nie? Ale musi być kwadratowa, bez wypukłego Tak, nie może wieka. być taka u góry, nie? Tylko musi być taka, na której można usiąść, ewentualnie można jakąś poduchę taką długą położyć, to też by się mogło zrobić, nie?
Nie chciałabym tego malować na jakikolwiek kolor, bo jednak doświadczenia mam takie, że jak się pomaluje, to jednak z czasem ta farba gdzieś tam zacznie powoli blaknąć albo obłazić. I jak na przykład ma się taką garderobę przez 10 lat, to potem trzeba ją znowu pomalować. A jak się powiesi w takim stanie, to będzie wisieć przez lata i nie trzeba będzie je malować, nie? No Ewentualnie są zaoliwić. 3 rzeczy do zrobienia. Raz, umyć porządnie i od razu wyschnąć to, gdzie kurz tutaj był, tu i tu. Zaolejować, według mnie, nawet i bezbarwnym olejem. Trzecia rzecz to wyprostować wszystkie haczyki, bo nie mają wszystkie ten sam kąt. Te są szersze, tutaj w środku jest bardziej wciśnięty. Już wejść, Toki, nie możesz jak, czekaj. Bo ona chce wejść do góry. No hop, chodź. No. Skakuj. No dawaj, chodź. No chodź. To jest jej miejsce, no wsiadaj. No i z tej strony dwie dziurki zalepić, bo jakiś paciulok tutaj 2 małe gwoździki wbił, nie wiadomo po co. Paciulok? Co to za słowo w ogóle? Pierwszy raz słyszę. Paciulok. No w każdym razie fajnie, że się trafiło, dlatego że takie duże garderoby po pierwsze jest ciężko dostać, takie długie, ona jest naprawdę porządnie zrobiona. Nie wiem z jakich lat, ale sądząc po tych kutych haczykach, to nie jest na pewno młoda i fajnie. I ma styl. Ładna jest, naprawdę jest ładna i I ma naprawdę styl taki jakościowo. ala Podnieśmy ją jeszcze do góry, tak bokiem. mebel taki. Tu jeszcze można sobie coś przedwojenny. położyć. Może nie za dużo, bo to na kapelusz się nie nadaje, na przykład. Ale można na przykład postawić kufle cynowe, czego ja... no właśnie, gdzie ja i kufle cynowe, no nie ma szans. Ale zobaczymy, może coś się tam... Ale mogę poukładać sobie Puszki ze smarem. słoiczki ze śrubkami. No. W każdym razie będzie fajnie. Będzie fajnie, bo się trafia, wiecie, powoli, możesz to odłożyć, trafia się powoli meble za meblem. Jeden mniejszy, drugi większy, po troszku. Wiecie, przepraszam, nie naraz wszystko, bo też tak się nie da, żebyśmy nas tu nie zasypało, ale po troszku będziemy coś zbierać. Jak się trafi taka komoda, źle mówię, nie komoda, taka skrzynia, która będzie miała, może nie 1,40 m, może być nie 1,30 m, tylko może być 1,40 m na przykład na długość. Nawet było lepiej, gdyby była dłuższa. To trzeba ją po prostu od razu kupić. Bo to, żeby był to taki, wiecie, zestaw taki, nie widać cię. Nie musi być widać. No jak nie? Żeby był taki zestaw pasujący do siebie. Fajnie by było, gdyby było w tym samym kolorze. To by było już w ogóle super. No ale wiecie, bywam czasami na takich sklepach, więc całkiem możliwe, że kiedyś mi się coś trafi. To, czego szukam. Trzeba zrobić jej zdjęcie, bo żebym miała przy sobie, żebym wiedziała, jaki kolor szukam, nie? No. Także tak, słuchajcie, kosztowała 20 euro, więc naprawdę myślę, że super cena. 100, 100 zł mniej więcej. To jest nic za taką garderobę. Także super, fajnie. W razie czego to jest cały dzień palenia w naszym ogrzewaczu pomieszczenia. Jakbyś czegoś głupiego nie dodał, to by nie wiem, co by było. Moi drodzy, dzisiaj tak trochę z innej perspektywy. My już się znudziła, już śpi. Dziękuję, słuchajcie, dziękujemy za bycie tu z nami, oglądanie i widzimy się za parę dni, nie? Pa! Pa!